Witam na kanale Podróże te małe i te duże. Dzisiaj pospacerujemy po rynku głównym w Krakowie. Dowiemy się kilku ciekawostek na temat tego miasta, poznamy legendę o hejnale mariackim i posmakujemy obwarzanka krakowskiego. Zapraszam na wspólny spacer. Kraków to miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie co do liczby mieszkańców miasto w naszym kraju. Liczba ludności przekracza 800 000. Kraków, jak pamiętamy, był również stolicą Polski. To też miasto koronacyjne oraz nekropolia królów Polski. Kraków jest stolicą historycznej Małopolski, leży na obszarze Bramy Krakowskiej, Niecki-Nidziańskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Spacer rozpoczynamy od ulicy Mikołajskiej, którą to ulicą, a następnie Placem Mariackim. Kierując się na północny zachód, dojdziemy do rynku głównego w Krakowie. Zanim naszym oczom ukaże się słynny rynek, po naszej lewej stronie znajduje się Mały Rynek. Mały Rynek w Krakowie, wytyczony w wyniku lokacji miasta, był od czasów średniowiecza placem pomocniczym dla rynku głównego. Tu najpierw sprzedawano towary, które nie wyglądały i nie pachniały zbyt pięknie, to jest mięso i ryby. Później sprzedawano tutaj również owoce i warzywa. Handel na Małym Rynku zniknął z początkiem XX wieku, kiedy przeprowadzono przez środek placu linię tramwajową prowadzącą na rynek główny. Zaraz przed wejściem na rynek główny, na Placu Mariackim, na którym co ciekawe jeszcze do XVIII wieku znajdował się cmentarz, znajduje się najsłynniejszy kościół w Krakowie, Kościół Mariacki. Jest on ceglaną, trójnawową bazyliką znajdującą się przy rynku w Krakowie. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z XIII wieku, niestety powstała wtedy budowla nie przetrwała do dziś. Kościół był rozbudowywany w okresie średniowiecza, a w kolejnych latach upiększany i wzbogacany o nowe elementy zarówno elewacji, jak i wnętrza. To właśnie wnętrze kościoła zachwyca turystów z całego świata. Tutaj znajduje się stworzony przez Wita Stwosza ołtarz wielki, pochodzący z XV wieku. Jest największą w Europie gotycką nastawą ołtarzową o wymiarach 11 na 13 metrów. Nie omijały kościoła nieszczęścia. W wyniku jednego z nich, a dokładnie trzęsienia ziemi w XV wieku, runęło sklepienie kościoła. Co ciekawe, północna wieża, a więc patrząc na wprost ta po lewej stronie kościoła, została podwyższona w pierwszej połowie XV wieku, ponieważ miała pełnić funkcję wartowniczą. To również z tej wieży, zwanej hejnalicą, rozbrzmiewa co godzinę hejnał mariacki. O każdej pełnej godzinie hejnał rozbrzmiewa czterokrotnie w różne strony świata. Najwcześniejsza wzmianka o hejnale pochodzi z XIV wieku. Tak jak w wielu ówczesnych europejskich miastach, trębacz codziennie rano i wieczorem dawał sygnał do otwarcia i zamknięcia miejskich bram, ale i ostrzegał przed pożarem czy nadejściem obcych wojsk. Z najazdem obcych wojsk na Kraków krąży a propos legenda, która mówi, że strażnik pełniący wartę na wieży kościoła miał dostrzec zbliżające się do miasta hordy Tatarów. Grą na trąbce zdołał ostrzec mieszkańców przed niebezpieczeństwem, ale czyn ten przypłacił życiem. Tatarska strzała przeszyła mu gardło. Na pamiątkę tego dramatycznego wydarzenia do dziś melodia hejnału urywa się niespodziewanie. Naprzeciwko kościoła mariackiego znajdują się krakowskie sukiennice. Sukiennice są jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w Krakowie. Zostały zbudowane w średniowieczu i były miejscem, gdzie handlowano suknem, korzeniami i innymi towarami luksusowymi. Stąd też nazwa sukiennice wywodzi się od odbywającego się tu przez lata handlu właśnie suknem.
Odwiedzają je setki tysięcy turystów, często nie zdając sobie sprawy z faktu, że dzisiejsze sukiennice to nie ten sam budynek, który stał w tym miejscu jeszcze w średniowieczu. Pierwotnie sukiennice były drewnianymi kramami, które otaczały rozmaite stragany. Stanowiły one dwa rzędy, pomiędzy którymi prowadziła uliczka. Pierwsze kamienne sukiennice powstały za panowania Kazimierza Wielkiego. Była to hala o długości 108 metrów i szerokości 10 metrów, wykonana w stylu gotyckim. Sukiennice mieściły w sobie 36 kramów, po 18 z każdej strony prowadzącej przez środek alei. Niestety w roku 1555 sukiennice spłonęły, a w ich miejsce zostały wybudowane nowe sukiennice w stylu renesansowym. Zyskały lżejszą bryłę oraz nową kondygnację. Współcześnie w sukiennicach znajdują się dwa rzędy kramów, głównie z biżuterią, pamiątkami czy rękodziełami. Ciekawostką jest to, iż do dziś pod podcieniami sukiennic można zobaczyć zachowane zabytkowe i co najważniejsze sprawne oświetlenie gazowe. Pod sukiennicami natomiast, w tym samym budynku znajduje się wejście do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Podziemia Rynku. Ten tak chętnie oblegany przez turystów pomnik to pomnik Adama Mickiewicza, wybitnego poety, działacza politycznego czy nauczyciela akademickiego. Pomnik powstał według projektu Teodora Rygiera. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpiło w 100. roku urodzin Adama Mickiewicza, to jest w 1898 roku. Pomnik został zniszczony przez hitlerowców okupujących miasto, na szczęście po wojnie został zrekonstruowany z elementów odnalezionych na złomowisku w Hamburgu. Odsłonięcie zrekonstruowanego pomnika nastąpiło natomiast w 100. rocznicę śmierci wieszcza. Ta oto wieża, znajdująca się za sukiennicami, to wieża ratuszowa. Mierzy 70 metrów wysokości i prowadzi na jej szczyt 110 kamiennych schodów. W XV wieku to tutaj urzędował burmistrz, spotykali się rajcy, tutaj działały sąd ławniczy, kancelaria, archiwum, a także spichlerz. Na parterze gotyckiej wieży umieszczono natomiast skarbiec miejski. Podziemia wieży kryły natomiast dwa zupełnie różne przybytki. Jednym z nich była słynna piwnica świdnicka, gdzie serwowano liczne gatunki piwa i wina. Jej nazwa pochodziła od nazwy popularnego wśród mieszczan wybornego śląskiego piwa sprowadzanego ze Świdnicy. Tuż obok, oddzielone ledwie murem, znajdowało się najstraszliwsze miejsce w całym Krakowie, więzienie i izba tortur, w której kat i jego pomocnicy wyciągali zeznania od złoczyńców. Skazaniec, który przeżył spotkanie z katem, odprowadzany był do kaplicy złoczyńców w kościele mariackim, gdzie spędzał noc, jednając się z Bogiem. Egzekucje przez ścięcie odbywały się natomiast na samym rynku głównym, dokładnie między kościołem mariackim a szarą kamienicą nr 6. Obecnie wejścia do wieży strzeże para lwów, pochodzących z pałacu Morstinów w Pławowicach. Jeśli spodobał Ci się mój film i chcesz być powiadamiany o kolejnych filmach, kliknij przycisk subskrybuj pod tym filmem. Z pewnością część z Was zastanawiała się, co to za rzeźba i dlaczego właśnie tutaj się znajduje. Otóż jest to rzeźba Igora Mitoraja, Eros Bendato, czyli Eros spętany, podarowana miastu przez artystę. Mierzy 3,7 metra długości i ponad 2 metry wysokości. Co ciekawe, jej wartość rynkową szacuje się na €500 000. Artysta w podzięce dla Krakowa, gdzie studiował, podarował tą odlaną z brązu rzeźbę miastu, dzięki czemu Kraków dołączył do Paryża, Rzymu, Londynu, Tokio i wielu innych miast, gdzie już znajdują się jego rzeźby. Spacerując po Krakowie, nie sposób nie zwrócić uwagi na sprzedawane na każdym rogu obwarzanki krakowskie.
Historia obwarzanka krakowskiego sięga czasów średniowiecza. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z XIV wieku, kiedy to królowa Jadwiga i król Jagiełło zakupili obwarzanki dla swoich poddanych. Jego nazwa związana jest z procesem produkcji, a dokładniej z obwarzaniem, czyli zanurzeniem w gotującej się wodzie, inaczej wrzącej wodzie. Sam obwarzanek to wytrawne pieczywo o średnicy kilkunastu centymetrów, posypane makiem, solą, sezamem lub innymi posypkami. W większości obwarzanki krakowskie kupuje się wprost ze specjalnych przeszklonych wózków, rozlokowanych po całym mieście. Do sprzedaży trafiają wczesnym rankiem, jeszcze ciepłe, a najsmaczniejsze są przez parę godzin po wypieku, gdyż szybko czerstwieją. Autentyczny obwarzanek na odwrocie ma charakterystyczne podłużne ślady po pieczeniu na ruszcie. W 2006 roku obwarzanek krakowski został wpisany na listę produktów tradycyjnych z województwa małopolskiego w kategorii wyrobów piekarniczych i cukierniczych, a w roku 2010 na listę produktów chronionych Unii Europejskiej. Obwarzanek bywa też błędnie nazywany bajglem lub preclem, co jest błędem, ponieważ te pieczywa różnią się znacznie od siebie. Kończąc ten film, wspomnieć należy, że Kraków, a zwłaszcza Stare Miasto, ma tyle wspaniałych zabytków i ciekawych miejsc, że nie sposób ich ująć w jednym filmie. Z pewnością wrócimy jeszcze do Krakowa i być może nakręcimy kolejny film. A tymczasem przejdziemy się jedną z najstarszych ulic w mieście, ulicą Grodzką. Dziękuję za wspólny spacer i do następnego filmu.